kultura domu, kultura społeczności jest bardzo ważna, bo ona determinuje to, kim jesteśmy i jak się zachowujemy, a my nie chcemy naszego działania i tego, jak jesteśmy odbierani, pozostawić przypadkowi, ale chcemy, żeby to było bardzo intencjonalne, zaplanowane, przemyślane i wierzymy, że taki jest Boży plan. Każdy z nas jest indywidualny i Kościół Dom jest indywidualny, ma swoje konkretne cechy, przez które jest rozróżniany przez ludzi, którzy tutaj po prostu przychodzą i doświadczają atmosfery domu. Wierzymy, że Kościół, społeczność jest osobą i tak jest widziany przez Boga, jest ciałem Jezusa Chrystusa i jako osoba ma trzy takie obszary. Ma ciało, ma duszę i ma ducha. I my intencjonalnie chcemy te trzy obszary planować, rozwijać, myśleć o nich, dlatego że uważamy, że każdy z tych trzech obszarów jest tak samo ważny, wymaga tak samo wielkiej uwagi i tak samo wpływa na zdrowie społeczności. Ciało to są pewne zasady, reguły, struktura, pewna fizyczność. Tak jak w naszym ciele tą fizyczność widzimy. Pewne systemy, które są w nas, układ kostny. Tak samo w Kościele jest to bardzo potrzebne. Nasza dusza to są nasze emocje, to są nasze zainteresowania, to jest to, jak się wyrażamy, jak jesteśmy też postrzegani przez ludzi. I wierzymy, że nasz Kościół, nasza społeczność ma duszę. Kiedy tu wchodzisz, od razu czujesz pewną atmosferę. Dusza Kościoła to jest też zespół wartości, kluczowych dla nas wartości, według których postępujemy. I oczywiście duch. Duch, czyli ta sfera, która odróżnia nas od każdej innej organizacji. My chcemy rozwijać naszą duchowość, naszą relację z Bogiem. Chcemy kłaść na to bardzo duży akcent. I chcemy, żeby ludzie, którzy tutaj przychodzą, dostali odpowiedzi na pytania, jak się komunikować z Bogiem, jak nawiązać relacje z Bogiem, jak otrzymać od Boga odpowiedź, jak żyć z Bogiem. Te trzy obszary są dla nas tak samo ważne i zrozumienie ważności tych trzech obszarów jest kluczowe, żeby zrozumieć, jak działa zdrowy Kościół. W naszym domu mamy 5 fundamentów, na których się skupiamy. Najważniejszą wartością jest wiara. Jest to coś, co odróżnia nas od innych organizacji czy instytucji. Czytamy o tym w Biblii, że bez wiary nie można podobać się Bogu, dlatego stawiamy na chrześcijaństwo, którym żyjemy 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Nie chcemy być niedzielnymi chrześcijanami, ale chcemy żyć z Bogiem i codziennie mieć z Nim relacje. Ale też, kiedy uwierzyliśmy, chcemy rozwijać tą relację z Bogiem i kolejną wartością jest właśnie rozwój. Chcemy brać odpowiedzialność za nasze życie duchowe, a jako społeczność mamy dla każdej grupy wiekowej, dla każdego pokolenia spotkania, przestrzeń do tego, żeby rozwijał się duchowo, żeby rozwijał relacje z innymi. I tutaj płynnie przejdę do kolejnej wartości, jaką są relacje, bo społeczność to miejsce, w którym ludzie spotykają się i mają ze sobą relacje i relacje z Panem Bogiem. To społeczność ludzi wierzących i widzimy, jak bardzo potrzebujemy ludzi w swoim życiu do tego, żeby nas inspirowali, żeby nas też konfrontowali, kiedy trzeba. Nie chcemy żyć sami w relacji tylko z Panem Bogiem, ale chcemy też tą wiarę przelewać na innych i dzielić się tą wiarą z innymi. Kolejną wartością, na której bazujemy, jest jakość. Widzimy, że Bóg stworzył ten świat doskonale, że wszystko, co robił, było doskonałe i chcemy brać z tego przykład. I sami, kiedy służymy, kiedy przychodzimy do tej społeczności, chcemy, żeby nasze zachowanie i to, co wnosimy, było jakościowe.
Kolejną wartością, która jest niezwykle istotna, o której również czytamy i obserwujemy ją na kartach Biblii, to jest hojność. Nie ma lepszego przykładu jak ofiara Chrystusa i to, co dla nas zrobił. I my, biorąc ten przykład, chcemy być ludźmi hojnymi, chcemy dzielić się z innymi naszym życiem, chcemy dzielić się naszym czasem, naszymi talentami i naszymi finansami, służąc w tej społeczności. Także jest to 5 takich filarów, na których ten dom stoi, na silnych filarach i fundamentach. Uczniostwo jest tak naprawdę sensem życia chrześcijanina. To jest proces nieustannej przemiany, metanoi, przemiany naszego umysłu. To jest proces ciągłego stawania się podobnym do Jezusa. I ten proces tak naprawdę zakończy się dopiero, kiedy będziemy przemienieni na obraz Jezusa w niebie. Ale to jest to, co powinniśmy ciągle, codziennie robić. Zbliżać się do Chrystusa, dojrzewać duchowo. Widzimy w Biblii taki obraz, że kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy duchowymi niemowlętami. Ale Boży zamysł to nie jest to, żebyśmy zostali w tej pozycji niemowlęcia, ale żebyśmy dojrzewali. Tak jak dziecko z każdym dniem, jak patrzymy na dziecko, ono ciągle rośnie, ono ciągle zdobywa nowe doświadczenie, nowe umiejętności. Tak też i duchowa nasza osoba powinna z każdym dniem stawać się bardziej dojrzała. I Biblia wprost mówi, że ze względu na czas powinniśmy być nauczycielami, a nie dziećmi. Więc Boży plan dla nas to jest to, żeby w tym procesie z niemowlęcia, z duchowego niemowlęcia, stać się osobą dojrzałą, która bierze odpowiedzialność za kolejne duchowe niemowlaki. To jest proces uczniostwa. Do tego zachęcamy. W Kościele Dom nie ma Rady Starszych, ale jest Rada Liderów, czyli grono osób, które biorą odpowiedzialność, służą i mają też taką funkcję doradczą dla pastora. Te osoby radzą, bo służą. I mamy taką zasadę, że żeby radzić, żeby brać udział w procesie decyzyjnym, żeby wpływać na to, jaki kształt i kierunek obiera Kościół, trzeba być zakorzenionym, trzeba służyć i trzeba brać odpowiedzialność. Nie chcemy po prostu statystów, którzy coś tam będą nam doradzać, ale chcemy ludzi, którzy żyją Kościołem na co dzień. Ale też patrząc szerzej, wiemy, że i widzimy w Biblii, że demokracja nie jest biblijnym wymysłem. W Biblii nie ma demokracji. Biblijny model to jest pasterz, który prowadzi owce. I owce w demokratyczny sposób nie głosują, gdzie pasterz ma ich prowadzić, na którą łąkę, na jaką trawę, ale to pasterz ma tą odpowiedzialność. Pasterz kocha owce, pasterz tak kocha owce, że jest w stanie oddać za nie swoje życie i on chce dla owiec wszystkiego, co najlepsze. Dlatego patrząc na biblijny model, chcemy ten model stosować również w Kościele. Pastor prowadzi Kościół, pastor podejmuje ostateczne decyzje, ale pastor też potrzebuje ludzi wokół siebie, dlatego ma Radę Liderów. Ludzi, którzy doradzają, którzy wspierają, którzy podnoszą ręce. Pastor nie robi wszystkiego, ale ma ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za konkretne obszary i prowadzą razem z nim Kościół. Zbór, czyli kościelna osoba prawna, czyli taki odpowiednik parafii w kościele rzymskokatolickim, ma całkowitą autonomię.